Dzień dobry, drodzy Państwo. Witam serdecznie w ten piękny jesienny dzień, już taka końcówka jesieni. Dzisiaj jesteśmy sobie tutaj w okolicy Parku Mickiewicza i mam ze sobą dwa aparaty, dwa obiektywy, bo sobie pomyślałam, że skoro jeszcze mam tą 50 TT Artisan 1.2.0, to chciałabym ją porównać do 45 Olympusa. Ja wiem, że to nie jest idealnie ta sama ogniskowa, ale są to bardzo zbliżone obiektywy. W związku z tym chciałabym sobie porównać to, jak będą nam wychodzić zdjęcia z jednego i z drugiego. Nie dlatego, że uważam, że należy takie porównania bardzo robić, ale trochę na zasadzie, czy warto dopłacać do tego olympusowego obiektywu, który rzecz jasna jest droższy, zwłaszcza jak jest nowy, czy też wystarczy sobie wystarczy ten TT Artisan. Zaraz, drodzy Państwo, się za to zabierzemy i będziemy sobie tutaj sprawdzać te dwa obiektywy. Mam ze sobą takiego małego modela, zaraz Państwu pokażę. Bardzo proszę, to jest właśnie mój model, mały jeżyk, i on będzie nam tutaj służył jako, jako osoba do portretowania, bo rzecz jasna nie będę robiła zdjęć ludziom. No więc zacznijmy sobie. Ja sobie tego modela, drodzy Państwo, tutaj postawię tak, żeby nam wychodziły ewentualnie te jakieś bliczki, niebliczki, czy zawirowania, jakie te obiektywy mogą robić. Państwa może jakoś tak tu przestawię bardziej tak. O, proszę bardzo. Atakuje nas tutaj okoliczna zwierzyna. I zaczniemy sobie może od EM5. Na EM5 mam właśnie zamontowanego TT Artisan, którym zaraz sobie zrobimy zdjęcie jeżyka. Zdjęcie będzie na f2. ISO mam ustawione, będę miała na 200, żeby było tak samo w jednym i w drugim aparacie. I jeśli chodzi o profil kolorystyczny, to będzie natural, żeby też wszystko było tak samo w jednym i w drugim aparacie. Dobra, to próbujemy, drodzy Państwo. Tutaj mamy... O, zapomniałem, jak tu się blisko podchodzi. Niech sobie jeżyka wyostrzę. Dobra, to był TT Artisan. Tam ktoś nam chodzi w tle. Nic nie szkodzi. Zrobimy to sobie jeszcze troszkę może bliżej. Tutaj cały czas, drodzy Państwo, jestem, tylko mnie nie widać pewnie. Na szczęście. Jeszcze troszkę bliżej sobie podejdę. Zrobimy jeżykowi profil. Taki z minimalnego prawie ostrzenia. No tutaj oczywistym problemem jest ostrzenie manualne, gdzie trzeba sobie po prostu celować na to, gdzie będzie ostro, gdzie nie. Dobra, mamy półprofil jeżyka z minimalnej odległości ostrzenia. To zróbmy sobie teraz to samo, ale z EM1. Tak jest. Ciach. I też będzie ISO 200. Tak jest. White balance jest na przepraszam, żartowałam. Jest na słoneczny ustawiony. Nie pamiętam teraz, czy w 5 to zmieniłam, czy nie. Zaraz zobaczymy. Żeby one nam też kolorystycznie jakoś się nie różniły, bo wtedy to będzie bez sensu. Dobra. Tu wszystko mamy ustawione tak, jak być powinno. Ok. To robimy jeżykowi zdjęcie i na Olympusku będę robiła zdjęcie na 1.8. Gdzie jesteś, jeżyk? Tu jesteś, jeżyk. Na 1.8, żeby było obydwa na maksymalnie otwartej przysłonie. Tak. I jeszcze jeżyk jak najbliżej się da. Tu jeszcze dało się. Tu już się nie dało. Ok. Coś nie chcę wyostrzyć. Wyostrzył. Ok. Tu mamy po dwa portrety jeżyka. Jeżyk jako cały i jeżyk z profilu.
To teraz, drodzy Państwo, chciałabym... Tutaj mamy takie krzaczki. Ja Państwu pokażę te krzaczki. Tutaj mamy taki żółty krzaczek. I chciałabym zrobić przez ten krzaczek zdjęcie takie, żeby nam tutaj światło może trochę przechodziło. Czy to się da zrobić? Właśnie się zastanawiam, czy mi to wyjdzie. Zaraz spróbuję zrobić takie zdjęcie przez ten krzaczek, żeby słońce trochę przechodziło przez niego. I wtedy może się pojawią właśnie te kółeczka bokeh. Chociaż nie wiem, czy się tak da. Nie, chyba się tak nie da. Nie wiem, gdzie Państwo to postawić. Postawię Państwa może tu. Będziecie Państwo widzieć trochę krzaczka. Proszę bardzo. Tam jest jeżyk. Tu jest krzaczek, a tu zaraz ja będę robić zdjęcia. Dobra, to zaczynam znowu od TT Artisan. Ja sobie tu trochę bliżej podejdę. O, ciach. Tak. I czy mi wyjdzie to, co ja sobie wymyśliłam? Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Tutaj mam minimalne ostrzenie na nim ustawione teraz. I oczywiście podgląd ostrości. Ciach. No nie do końca mi to wyszło tak, jak chciałam. Ale zobaczymy, co nam da 45 tym. Tutaj oczywiście mogą być różnice ostrości wynikające z tego, że ja po prostu na coś nie wyostrzę. Dobra, jesteśmy z EM1, drodzy Państwo. I tutaj też na jakieś najbliższe listki bym chciała wyostrzyć. A tu jak jest autofokus, powiem Państwu, czasem jak jest manualne ostrzenie, na które chyba zaraz sobie przejdę, to jest trochę prościej. Prościej jest sobie wyostrzyć na to, na co się naprawdę chce. Dobra, przełączyłam sobie na manualne ostrzenie. Teraz bym chciała jakiś listek, który tu jest blisko. Tutaj się oddalam. O, tu jesteśmy takie, co są blisko. Super. Super. Lubię bardzo to w tych aparatach Olympusa, że można sobie ustawić tego asystenta manualnego ostrzenia, który nam będzie pokazywał, na co łapiemy ostrość. Dobra, to by było. No teraz sobie, drodzy Państwo, zobaczmy, jak się różni szerokość kadru. I myślę, że to będzie najlepiej widać tu. Ja sobie postawię tutaj Państwa. Tutaj sobie damy jeżyka na środeczku. Tak, jeżyk sobie stoi. I teraz bym zrobiła tak, że wezmę jeden i drugi aparat i bym go postawiła w mniej więcej tym, co tu mamy. Tu jest taki sęk piękny. No to mniej więcej na tym sęku postawię najpierw jeden aparat i zobaczymy, co nam wyjdzie. Tu jeszcze nam leżą jakieś piękne liście. Może nam coś wyjdzie z tego. No, stoisz na sęku, stoisz na sęku. Jeżyk jest tak troszkę nie w tym miejscu, w którym mógłby być, ale nie szkodzi. Dobra, to jest teraz Olympus 45 na 5-6 przysłonie. A teraz zrobimy sobie dokładnie to samo zdjęcie z TT Artisan 50. Kładę na ten sam sęk aparat. No i co tam mamy? Tak, i tu muszę sobie wyostrzyć na jeżyka. Jak tu się zmienia kadr, drodzy Państwo, jak się wyostrza. No, to jest coś, co chyba Państwu pokażę też. Nagram to Państwu jako taki klip wideo, myślę, żeby Państwu pokazać, jak bardzo tutaj ten obiektyw zmienia pole widzenia w zależności od tego, na co ostrzymy. Dobra, mamy jeżyka. No i tu jest teraz dużo ciaśniej, dlatego że mocno zbliżyliśmy. To, drodzy Państwo, nagram teraz na aparacie Państwu taki krótki klip, jak bardzo się zmienia, tylko troszkę go przybliżę tu, ciach. Jeżyk tam sobie, jesteście Państwo teraz zapewne zasłonięci, a nie jesteście zasłonięci. Jeżyka nadal widać, bardzo fajnie. Dobra, to zróbmy sobie od najmniejszego ostrzenia i nagrywam Państwu, jak bardzo będzie się zmieniał nam kadr
Dobra, nagrywam i jestem na minimalnym ostrzeniu i teraz przeostrzam. To jest nieprawdopodobne, jak bardzo zmienia się kadr, drodzy Państwo. To Wam wrzucę jako... Tutaj ten kąt widzenia się tak zmienia ogromnie, że to jest nieprawdopodobne. Aż to spróbuję na EM1 zrobić to samo. Z tą 45 Olympusa, bo to jeśli to aż tak oddycha, to jest szok, po prostu szok. Mniej więcej jest w tym samym miejscu, to Olympusek też sobie drepcze. Dobra, zaczynamy nagrywanie. To teraz będzie Olympus, jak bardzo się zmienia kąt widzenia w trakcie tego, jak się zmienia punkt ostrości. Mam wrażenie, że zmienia się mniej, choć nie wiem tego na pewno. Wyjdzie to w domu w praniu. Nie wiem, jak wielu z Państwa używa tych obiektywów do filmowania czegokolwiek, ale no to też robi różnicę przy zdjęciach, jak bardzo nam się ten kąt zmienia, czy też nie zmienia. Chciałam zrobić Państwu kuleczki bokeh, ale chyba mi się nie uda. Natomiast o obiektywie o 45 jest film i tam widać, jakie są kuleczki bokeh. Tak samo o 50 jest film i tam widać, jakie bokeh wychodzi. Chciałam jeszcze Państwu też pokazać, jaka jest różnica w ich rozmiarach mniej więcej tych dwóch obiektywów, bo ona nie jest znaczna, bo one są zupełnie inaczej skonstruowane. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten właśnie sobie dotknęłam szkła, super. Ten TT Artisan, on jest szeroki, ale krótki. Za to Oleg jest szczuplutki, ale wyższy. Natomiast obydwa są bardzo małymi obiektywami. Ten jest zdecydowanie cięższy, więc na takich mniejszych body, jak na przykład mój EPL7, on go troszkę ciągnie do przodu. Nie jest to takie zrównoważone, jeśli chodzi o wagę. Ten jak najbardziej i na mniejszym, i na większym body daje radę, więc to sobie trzeba wziąć pod uwagę. No, różnica ceny, jeśli o nie chodzi, to jest ten kosztuje mniej niż połowę tego, jako nowy. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę już różnicę ceny między tym używanym a tym nowym, no to tutaj bym się bardzo skłaniała jednak przy Olympusie, ponieważ on ma autofokus. Jeśli chodzi o tę najmniejszą odległość ostrzenia, to na obydwu jest napisana, jak się nie mylę, dokładnie taka sama, czyli pół metra. Gdzie tutaj mamy tą informację? Tak. I tu pokazuje pół metra, i tu pokazuje pół metra, więc tutaj różnicy za wielkiej raczej nie ma. Więc ja osobiście poszłabym w używanego Olka 45, bo ten kadr też nie wydaje mi się, że jest taki dużo szerszy. One są bardzo zbliżone. Natomiast jeżeli Państwa budżet nie pozwala na to, choć tutaj też jeszcze dodam, te Olki 45 potrafią być nawet za 500 zł. Natomiast ten nowy kosztuje jakieś 400 coś. Jak się nie mylę, że na Interfoto właśnie EU, które mi udostępniło ten obiektyw, wydaje mi się, że tam jest cena 400 coś złotych, no to wtedy bym się już nie zastanawiała, nie? Znaczy, wtedy to jest cena tak zbliżona, żebym jeszcze poczekała chwilę, dozbierała sobie tą stówkę i brała Olka. Natomiast jeżeli chcecie mieć Państwo obiektyw nowy na gwarancji, no to bez dwóch zdań to TT Artisan warto rozważyć, bo będzie dużo, dużo tańsze. A jest bardzo fajnym obiektywem. To jeszcze sobie, drodzy Państwo, pomyślałam o takiej jednej rzeczy, że czasem te obiektywy manualne, nawet te współczesne, są kupowane po to, żeby osiągnąć ten efekt tego takiego zakręconego jakby bokeh. Musi się coś dziać w tle, więc Jerzyka teraz ustawiłam na tle tego żółtego krzaczka. Zmieniam sobie przysłonę oczywiście na 2 i spróbujemy, czy tutaj na tym obiektywie TT Artisan, czy nam się coś tu będzie kręcić, czy też nie. Ja szczerze powiedziawszy nie zauważyłam u niego nic kręconego, więc wydaje mi się, że raczej tutaj ten efekt nie występuje, ale cóż nam szkodzi spróbować. Więc to był TT Artisan, a to będzie teraz Oleg
Tutaj była przysłona 2, tu będzie przysłona 1,8. Przysłona 1,8, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Stoję mniej więcej w tym samym miejscu. No Olek to na pewno nam nic nie zakręca. Jeszcze mogłam spróbować z bliższej odległości, bo może nam tutaj wtedy coś pokaże, tą inną wartość, inną jakość tego właśnie naszego bokeh. Chyba jest za ciemne tło na to, wiecie Państwo? Takie mam uczucie, jakby tu było troszkę zbyt ciemne tło na tą zabawę. A jakbym sobie ekspozycję jednak podniosła. Troszkę przepalamy jeżyka. Czy jeżyk jest ostry? Jeżyk jest ostry. Też nie widzę, żeby coś tu nam wirowało, ale zróbmy takie samo, żeby było poprawnie olkiem. Tak, takie bardzo podobne. Pewnie takie samo mi nie wyjdzie, ale będzie podobne. I trochę podniesiemy też ekspozycję. Ok. Dobra, drodzy Państwo, no konkluzja sprawy jest taka, że trzeba sobie kupić to, na co nas stać. No taka prawda. Jeżeli nie macie Państwo za dużego budżetu, to może warto złapać używanego tego TT Artisan 50. Wtedy może za jakieś 300, może za jakieś 250 by się złapało go. No to wtedy to jest rewelacja. To ja bym się nie zastanawiała, tylko bym go brała. Natomiast jeżeli Państwa budżet to jest około 500 zł, to bym polewała na olka, bo jest lżejszy, bo jest mniejszy, bo ma autofokus, pięknie rozmywa tło, odległość ostrzenia z bliska jest taka sama jak w tym TT Artisan. Jest lżejszy, już chyba mówiłam, prawda? No, ten mi się trochę bardziej podoba, jak wygląda, bo on jest taki bardziej foremny. Co prawda, jak już Państwu mówiłam, ja nie lubię tych srebrnych na czarnych aparatach, ale na Apple 7 wygląda fajnie. Ten ma taki śmieszny kształt, no to jest taki trochę śmieszny obiektyw. Drugim takim śmiesznym jest chyba ten makro od Olympusa. Ale poza tym to jest jeden z moich ulubionych obiektywów. Państwu jak zwykle bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam Państwa serdecznie. I co? Dziękuję Państwu bardzo, że znowu mnie odwiedziliście.